Początek i koniec. Początek był prawie rok temu, a końca jeszcze nie widać. Za 7 hałdami w jednej z dzielnic Rudy Śląskiej toczy się życie wyjątkowego spektaklu przyrody – rezerwatu budowlanego. Zimowe wiatry naniosły chłodu w budowlane podwoje. Wszechobecna szarość mokrych dni niejako uwięziła budowniczych. Z jednej strony temperatura i wilgotność powietrza nie pozwalają na dokończenie budynku z zewnątrz, z drugiej montaż wszystkich okien i fasad wprowadził tak potrzebną stabilizację mikroklimatu wewnątrz. Nic jednak nie dzieje się samo. Nic też nie dzieje się za darmo. Zamknięcie budynków nie spowodowało, że nagromadzona tam do tej pory wilgoć wyparowała. Wydatki na energię szybują, a przepastne kubatury potrzebują jej niespożytej ilości, aby dało się pracować przy tynkach czy instalacjach wewnętrznych. Ten wydatek procentuje, gdyż odpowiednia temperatura w środku rezerwatu daje schronienie dziesiątkom niestrudzonych i dzielnie znoszących niedogodności pogodowe tej pory roku gatunków budowlańców. Po wspomnianych w poprzedniej części plamiastych wykwitach na posadzkach nie ma już śladu. Posadzki przemysłowe dojrzały, stając się gotowe na przyjęcie obciążeń sięgających kilkunastu ton na powierzchni wielkości kartki z bloku rysunkowego. Regały wysokiego składowania, bo to one wywołują tak potężny nacisk sił skupionych na posadzkę, stawia się łatwo. Przyjeżdżają na budowę w paczkach jak meble. Projekt przewiduje ich lokalizację co do centymetra. Pomyłka przy rozstawianiu nie wchodzi w grę, więc pierwszą czynnością monterów jest dokładne rozmierzenie całego pomarańczowego lasu stalowych słupów w przestrzeni hali. Homo regalus, bo tak brzmi łacińska nazwa tego gatunku, nie jest zaliczany do rodziny budowlańców, z łacińskiego homo budulus. Homo budulus jest pojęciem bardzo ogólnym i szerokim, określającym wiele subgatunków, ale posiada jedną cechę wspólną. Feminizm jest tu obcy, a powietrze przesiąknięte testosteronem. Z uwagi na duży dymorfizm płciowy, samice występują tu rzadko do tego stopnia, że badacze nie są zgodni co do sposobu reprodukcji gatunku Homo budulusów. Jednak gdy już się pojawią, ich obecność wpływa kojąco na kontakty międzyosobnicze oraz minimalnie, ale zawsze, przyczynia się do zmniejszenia użycia tak powszechnej w tym środowisku łaciny. Homo budulus dzieli się na subgatunki, a te różnicują swój udział w budowanym przez siebie ekosystemie od czasu, kiedy mogą pojawić się w środowisku naturalnym. Trudno uwierzyć, ale jeszcze kilka miesięcy temu, gdy klimat był znacznie cieplejszy niż dziś, można było tu spotkać zbrojarzy i murarzy. Wypełniając swój obowiązek, odeszli jak dinozaury, pozostawiając front robót wykończeniowych Gipsotynkusom oraz mocno z nimi zantagonizowanych Homo instalusom. Homo installus to wyjątkowo destruktywny, ale jakże potrzebny w budowlanym ekosystemie gatunek, nie mogący pracować bez tworzenia zniszczeń. Niczym dzięcioł potrzebuje drążyć dziury, aby przepychać tam kable, rury czy kanały wentylacji, a że kanały duże, to i dziury ogromne. U Gipsotynkusa przeważa umaszczenie białe.
stale dba o to, aby przenosić na sobie cienką warstwę świeżo startego gipsu, co ukazuje go przed zwierzchnikami jako bardzo pracowitego. Niektóre osobniki stosują coś na kształt kamuflażu permanentnego, tworzonego przez przypadkowe nakrapianie skóry i ubrań roboczych różnokolorową farbą, która za pomocą pędzli i wałków jest rozprowadzana po ścianach rezerwatu. Oprócz pracowitości, Gipsotynkus cechuje się wyjątkową cierpliwością. Dzielnie znosi niszczycielskie działania Homo instalusów, jednak każda cierpliwość ma swoje granice, po przekroczeniu których w rezerwacie podnoszą się krzyki. Ventoclimatus, bo to on odpowiedzialny jest za układanie srebrnych klocków pod sufitem, nie jest bezpośrednio spokrewniony z resztą występujących tu Homo instalusów. Jego szczególną rolę podkreśla więź, jaką ten gatunek utrzymuje z inwestorem, którego łacińska nazwa to Investorus apodicticus. Wszakże to tutaj, gdy wszystkie gatunki Homo budulusów zakończą pracę, produkowane będą urządzenia wentylacyjne, które Ventoclimatus we wzajemnej symbiozie rozprowadzi po budowach całego kraju, a nawet na siedliska europejskie. W każdym pomieszczeniu i na każdej wysokości spotkać można kolorowe sieci utkane przez elektryka. Z łacińskiego prondo electrus. Ten gatunek budowlańca, choć brak dowodów na pokrewieństwo z pajęczakami, oplata rezerwat swoją różnokolorową nicią. Tylko prondo electrus wie, gdzie znajdują się końce tych wszystkich wystających ze ścian przewodów i kabli. Biegle czytając stworzoną przez projektantów dokumentację budowy rezerwatu, odpowiada za doprowadzenie prądu oraz sieci komputerowej do każdego zakątka obiektu. Oprócz tego, a niejako równolegle, wije wyjątkowo misterną siatkę urządzeń alarmowych, monitoringu przemysłowego czy kontroli dostępu, które w nie do końca jeszcze wyjaśniony przez naukowców sposób mają finalnie zadziałać w jednym organizmie zwanym ekosystemem rezerwatu. W teorii jednolita rodzina Homo budulusów żyje przeważnie w plemionach, które raczej nie kontaktują się między sobą. Każde plemię ma swojego szamana, zwanego kierownikiem robót, który odpowiedzialny jest za komunikację z jego odpowiednikami z innych plemion. Brak bezpośredniego kontaktu międzyplemiennego poszczególnych członków nie jest celowy i wskazany dla wymiany informacji oraz koordynacji prac. Zapobiega natomiast naciąganym do granic możliwości przerwom na pogaduchy i szeroko pojęty odpoczynek w godzinach pracy. W naturze jednak nic nie dzieje się na pewno i czasami u Homo budulusa odzywa się pierwotna, kierowana atawizmem konieczność pozostawienia informacji rodem z pradawnych jaskiniowych malowideł. Aby plemiona nie zadeptały się wzajemnie i nie zniszczyły owoców wspólnej pracy, czuwać musi samiec alfa każdego rezerwatu. Obecność kierownika budowy, bo to on jest adresatem wspomnianych wołań i krzyków, jest obowiązkowa i nie do przecenienia. To do niego na trwających godzinami naradach w ciasnych kontenerach budowlanych trafiają wszystkie modły i żale. Tu także kończą swój żywot wszelkie wierzenia. Łącząc wodę z ogniem, musi stale godzić zwaśnionych i głodnych wynagrodzeń za pracę dodatkowe plemiennych wodzów. Gnane instynktownym uczuciem upływającego czasu,
Głęboko pod skórą czuję, że początek był dawno temu, a końca nawet nie widać. Niczym pnie drzew i łodygi roślin, czerwony system gałęzi instalacji tryskaczowej gotowy będzie transportować wodę wszędzie tam, gdzie w rezerwacie pojawi się ogień. Aby móc to robić, potrzebuje wody. Bardzo dużo wody. Jej zapas wynika z obliczeń, a ich wynik jest trudny do ukrycia w krajobrazie. W środku wysokiego na ponad 12 metrów rezerwuaru znajduje się blisko 800 metrów sześciennych życiodajnego płynu. Taka ilość połączonych atomów wodoru i tlenu dla przeciętnej 4-osobowej rodziny Homo sapiens wystarczy na ponad 6 lat. Tutaj, w przypadku dużego pożaru, zostanie rozpylona w powietrzu w przeciągu godziny. Pokazuje to skalę i rozmach działania instalacji, która po wykryciu płomieni automatycznie wkracza do akcji, nie biorąc przed tym jeńców. Pozostaje mieć nadzieję, że szczęście nie opuści Inwestorusa Apodictusa, a jego rezerwat nigdy nie będzie potrzebował widoku czerwonych gałęzi w akcji.